Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w tym, jak mi się wydaje, pierwszym filmie na moim kanale, który nawet jeszcze w sumie nie ma do końca określonej nazwy. Myślę, że to będzie ten Leśny Maniek, bo tak już jakoś się to przyjęło, jeśli chodzi o moją osobę. Ja ogólnie jestem Mamut, bawię się w ASG już będzie 20 lat, w sumie można powiedzieć 21, gdyby nie to, że miałem rok przerwy i ogólnie częstotliwość pojawiania się na grach w ostatnim czasie była bardzo niska, ale teraz już powoli zamierzam do tego wrócić. Trochę mi się schudło. Tak, może to dziwnie zabrzmi, ale aktywność fizyczna raz w tygodniu, bardzo umiarkowana, jaką jest niedzielne strzelanie, nie wpływa wcale jakoś specjalnie na spalanie tłuszczu, a momentami podejrzewam, że nawet można trochę przytyć, bo człowiek zaczyna jeść więcej niż musi. Ogólnie dzisiaj testujemy Leguna, tak jak tutaj mam w czapce. Ja jestem zasadniczo niedzielnym strzelankowiczem na takie krótkie gry 4-godzinne, 5 godzin, no ogólnie jednodniówki. Ja bardziej mam zamiłowanie zdecydowanie do milsimów, takich, które trwają na przykład dobę, ale po prostu czasu już nie starczy i podejrzewam, że będę mieć ten czas dopiero jak już będę cały siwy. Więc test, który sobie dzisiaj przeprowadzę, będzie ze sprzętem typowo takim niedzielnym. Gościa, który niespecjalnie ma ciśnienie na to, żeby na przykład wszystko sobie zamaskować, sprzęt idealnie dobrać i tak dalej. Las sosnowy. No, w przeważającej części sosnowe. Okej, ja już widzę powoli nasz zagajnik i tam zaczniemy nasze testy i taką małą recenzję. Ja ogólnie można by powiedzieć, że jestem takim troszeczkę fanboyem Leguna, bo bardzo brakowało mi polskiego kamuflażu, który byłby idealny na nasze lasy. Najbliższy ideałowi jak dla mnie był Flektarn i Pencott Grinzon, ale oba są, jak wiadomo, zagraniczne. WZ akceptowalna w lasach liściastych według mnie, do iglastych bardzo słaba. Mamy połowę września, temperatura plus 30 i po prostu podłoże pode mną chrupie. Po prostu masakra, jak sucho jest w lasach. Jedna iskra i po prostu jest pożar. Kamera tylko 1080p, ale nie jest szerokokątna, więc będzie lepiej widać to, co chcę pokazać. No dobra, dosyć tego wydakania, trzeba się porządzić. No i to jest zasadniczo już sprzęt w Legunie, wymieszany z Flektarnem. Użyłem kapelusza z flekiem zamiast czapki z daszkiem, bo zazwyczaj na grach leśnych chodzę w kapeluszu. Nie załapałem się na kapelusz Buni w Legunie niestety. Nie wyrobiłem się. I tak. Jak widać, giwera jest niepomalowana. To dlatego, że to jest zazwyczaj moja gierka giwera, której używam na C-kuby i małe miejscówki, które są ciasne, ale większość ludzi robi tak, że kupuje mundur i tak dalej, oporządzenie, ale repliki nie maluje. Replika czeka na swoje malowanie, więc stwierdziłem, że użyję jej do prezentacji. Kamera raz będzie pod słońce, a raz będzie mieć słońce z tyłu.
i dzięki temu będzie trochę lepsze rozeznanie, jak to działa. Ustawiam się zawsze tak, żeby móc wycelować w kamerę. Ona jest jakby odpowiednikiem osoby, która mnie może obserwować, więc staram się, żebym mógł zawsze oddać strzał w jej kierunku. Nie robię tak, że chowam się w jakimś krzaczku i kombinuję, gdzie ja jestem, mimo że nic nie mogę zrobić. Jeszcze jeden bardzo istotny szczegół. Odległość mniej więcej 15-20 metrów max od kamery. To jest taka przeciętna odległość, na jaką strzela większość takich niedzielnych strzelankowiczów. I żebyście nie doznali szoku, teraz przechodzimy na 1080p starej daty, więc kamera ma jakieś 15 megabitów, a nie 60 i w 4K. No to co? Robimy testy w krzakach.
Testy wypadły bardzo obiecująco, muszę Wam powiedzieć. Kamuflaż na podglądzie na kamerce. No co prawda podgląd jest malutki, ale już wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dobrze. I chciałbym zauważyć, że nie mamy tutaj neutralnego oświetlenia, że jest pochmurno czy coś, tylko jest słońce. Więc ostre cienie to jest norma przy takiej pogodzie. I bardzo wiele kamuflaży się na tym wywala. Właśnie na przykład WZ. Flektarn, no w sumie też. Flektarn w ogóle nie lubi jasnego otoczenia. Legun pod tym względem działa dużo lepiej. Ale wiem, że są miejsca, gdzie sobie nie poradzi. Jak na przykład taka bardzo soczysta zieleń. Jakaś łąka, nie wiem, koryto jakiegoś strumienia czy rzeki, gdzie jest wszystko bujne, no to tam sobie może nie poradzić. O czym zresztą chyba przyznaje nawet sam twórca kamuflażu. I co? Może o samym mundurze. Bluza i spodnie są, to już nie są to nie jest strzelec, który wyszedł później, tylko ja kupiłem zaraz po tym, jak była premiera, więc to jest chyba Dąbasiak to się nazywa. Bluza i spodnie, jeśli dobrze je sobie zwymiarujecie, zmierzycie się odpowiednio, tak jak wszystko jest podane w sklepie i na YouTubie zresztą też, na kanale Refugir, to jest wszystko bardzo wygodne. Jeździ się plus 30, a mimo tego ja w tym mundurze się zasadniczo jakoś nie pocę, nie grzeję. Oczywiście jak zacznę biegać i coś, no to zrobię się trochę mokry, ale od takiego siedzenia jak teraz i nic nie robienia jest ok. To jest już na ogromny plus. To nie tak, że mundur był suchy w czasie tego upału. Spociłem się, koszulka jest mokra i na mundurze też troszkę jest tej wilgoci, ale to jest cienki ripstop, więc on w miarę szybko wysycha. Wydaje mi się, że na tych małych miniaturkach, które teraz oglądam, wydaje mi się, że ten Flektarn, Oliwka, WZ całkiem nieźle współpracują ze sobą i z Legunem oczywiście. I następne testy zamierzam już zrobić na jesieni, takiej późnej jesieni. I kto wie, może by się udał zrobić wywiad. Ale o tym później. Jest jedna rzecz, do której mogę się przyczepić do tego munduru, a dokładnie do bluzy. Bluza ma dosyć nisko wszyty rękaw. To znaczy podejrzewam, że to jest standardowo, ale ja może nie jestem przyzwyczajony do tego i przez to, że jest tak niziutko, to czasem stopka kolby, która jest gumowa, potrafi mi o ten tutaj ten rękaw zahaczyć i nie mogę przyłożyć dobrze się do dołka strzeleckiego od razu. Muszę trochę giwerę wziąć do przodu i dopiero docisnąć. To też jest trochę moja wina, ja już trochę zapomniałem pewnych rzeczy, pewnych nawyków. Ale poza tym, no
po przesiadce z munduru Bundeswehry, który no jest, nie wiem, chyba jakoś lata 90., 80., jak on powstał, przesiąść się na coś takiego, no to jest skok już do innej epoki. I jestem, no, jak na razie jestem zachwycony. Tutaj jest naprawdę dużo fajnych rzeczy, bo w mundurze Bundeswehry jest taki tradycyjny kołnierz. Tutaj kołnierz możemy sobie spiąć wysoko, więc to jest na plus na maskowanie. W sumie kurczę, mogłem, jak teraz robiłem testy, mogłem go sobie spiąć, ale to nie jest wielki problem. O wszystkich takich bonusach, które ma ten mundur, to już twórca, autor powiedział. Wszelkie kieszonki, narzepy, tak, tutaj są jakieś, o tutaj coś mi został mi kawałek jakiegoś velcro, ktoś coś najpacze, tak, wszystko narzepy, kieszenie na suwak, jedna, druga. Tutaj są te miejsca na te wkłady miękkie, na kolana. Tu nie ma. Tu nie ma, a często w tych spodniach są kieszenie na stazę. Nie, tu nie ma. Chociaż chwileczkę. Powstanę. Nie ma. Dobra. Spodnie nie mają kieszeni na stazę. Ale wiem, że teraz są chyba już jakieś nowe doktryny, nowe normy, gdzie się stazy nosi. Ja nie jestem w tym temacie aż tak zaznajomiony, bo jestem niedzielnym strzelankowiczem. Cała wyprawa na nic. Nie zrobiłem lansfoci.